Serdecznie witam w kolejnym odcinku 17 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida część 5. W poprzednim odcinku 16 wyjaśniłem pochodzenie i znaczenie święta żydowskiego Chanuki. W tym odcinku opowiem o jednym z uczestników ponownego zapalenia Chanuki w polskim Sejmie. W 2 dni po interwencji poselskiej posła Grzegorza Brauna 14 grudnia 2023 roku w Sejmie odbyła się ponowna uroczystość zapalenia świec chanukowych. W uroczystości wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Magdalena Biejat i Michał Kamiński. W uroczystości uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, członkowie prezydium Sejmu oraz rządu. Podczas uroczystości pierwszą z 9 świec zapalił marszałek Szymon Hołownia. Pozostałe między innymi ambasador Izraela Jakow Livne, naczelny rabin polski Michael Szudrich oraz dziennikarz-historyk ocalały z Holokaustu Marian Turski. Zadziwiający jest fakt, że prawie wszystkie najważniejsze osobistości z rządu naszego małego imperium wzięły udział w zapalaniu świec chanukowych. Przecież poseł Braun słusznie podkreślił fakt, że czynność ta, wykonywana w miejscach publicznych, do którego Sejm bez wątpienia należy, powoduje, że historyczne święto Chanuki staje się świętem politycznym. Z tego właśnie powodu może być odebrane jako akt triumfalizmu talmudycznego nad naszym narodem. Wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy po raz pierwszy Lech Kaczyński zapalił świece chanukowe w Pałacu Prezydenckim. Od tamtego czasu nikt z naszych włodarzy nawet nie zwrócił uwagi, że zwyczaj ten nie tylko jest sprzeczny z interesem naszego państwa, ale jest również promocją kabalistycznej grupy Chabad Lubawicz, która wprowadziła zwyczaj publicznego świętowania Chanuki. Chociaż święto Chanuki nie jest zabronione w Polsce, ale bez wątpienia nie powinno być odprawiane w polskich urzędach, a szczególnie w Sejmie. Zwróćmy uwagę, że w święcie Chanuki w Sejmie brali udział ambasador Izraela oraz naczelny rabin polski Michael Szudrich. Kim jest Michael Szudrich i dlaczego jest on wpływową postacią świata żydowskiego w Polsce? Urodził się 15 czerwca 1955 roku w Nowym Jorku w żydowskiej rodzinie o polskich korzeniach. Przodkowie Szudricha pochodzili z Baligrodu, polskiej wsi w województwie podkarpackim. Od 2004 roku jest rabinem Polski. Bierze udział w dialogu polsko-żydowskim i chrześcijańsko-żydowskim oraz wchodzi w skład Kolegium Społecznego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. 15 grudnia 2009 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Opowiem teraz o innych faktach z życia tegoż rabina. W 2010 roku Szudrich został zaproszony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do delegacji polskiej związanej z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Jak wiadomo, lecący do Smoleńska samolot Tu-154 uległ katastrofie i zginęli wszyscy pasażerowie z prezydentem włącznie. Na pokładzie samolotu nie było jednak Szudricha, gdyż odmówił podróży ze względu na szabat. Powstaje pytanie, czy rabinowi Szudrichowi faktycznie ocalił życie szabat? Czy jakimś cudem wiedział, że lot tym samolotem skończy się tragicznie? Katastrofa Tupolewa z 2010 roku nadal pozostaje zagadką. Nawet ostatnia komisja Antoniego Macierewicza nie wniosła nic nowego.
Do sprawy katastrofy smoleńskiej powrócę w innym odcinku Zamazanych obrazów. Rabin Szudrich był oskarżony w maju 2006 roku przez ultraortodoksyjną gazetę Yeitet Nimen o to, że był członkiem Beit Dinu, czyli żydowskiego trybunału religijnego o korzeniach ze starożytnego Izraela, którego jeden z sędziów sfałszował podpis na dokumencie konwersji, czyli procesu przejścia na judaizm. Zagadkowy jest fakt, że w 2010 roku w wywiadzie dla BBC, mówiąc o papieżu Janie Pawle II, użył formuły błogosławionej pamięci zarezerwowanej wyłącznie dla zmarłych Żydów. Kilka miesięcy później brał udział w katolickiej mszy żałobnej wewnątrz kościoła w czasie pogrzebu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, podczas gdy inni rabini i przedstawiciele delegacji żydowskiej pozostali na zewnątrz. Oba zdarzenia wywołały konsternację i wzburzenie licznych europejskich rabinów. Ciekawa jest historia Dawida Szychowskiego, który od września 2015 roku jest rabinem Łodzi. Szychowski był od wielu pokoleń Polakiem, ale w pewnym momencie postanowił się upewnić, czy nie jest Żydem, i wysłał zapytanie do Izraela. Rabini żydowscy orzekli, że zgodnie z jego genealogią nie jest Żydem. Pomimo tego Dawid pojechał do Izraela i po konwersji powrócił już jako rabin Łodzi. O konwersji obywateli polskich na Żydów i innych ciekawostkach związanych ze sprawami żydowskimi w Polsce i na świecie opowiem w kolejnych odcinkach playlisty Prometeizm. Na tym zakończę odcinek 17, w którym opowiedziałem o postaci rabina Szudricha. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 18 pod tytułem Temida, część 6.